Ale też są takie masaże, gdzie widziałem, że pracują tylko ladyboye. Trzeba uważać, ale jak już byłeś kilka razy w Azji, to już wiesz, po czym to wszystko poznać. Sigi, Lang, Po. Nie dziękuję, No bo mi wciskają non stop jakieś koraliki i tak dalej. Jest tutaj dość sporo tego, nie? Szybkie śniadanko i śmigamy na plaży, ale jest mega ciepło. Dobra. Dojechaliśmy, tutaj mamy taki mini cennik. My bierzemy tylko opcję za 100 pesos. No, w sumie nie chcemy żadnego domku, będziemy siedzieć na ręcznikach. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. A, to o to chodzi, że są takie domki. Dobra. Teraz już wiemy. Czajcie, jak tu jest woda. O. Trochę mają zamiatania. Tutaj panowie. Ciekawe, ile tu jest białych na tej plaży, bo wydaje mi się, że nie za dużo. Maro tu polata trochę. Przejdę się wam tu pokażę, bo już nagrywałem wcześniej telefonem. Nie mam w sumie nic na kamerze. Tu po tej stronie są takie restauracje i tak dalej. Ale tu możecie zobaczyć, jak na przykład ludzie się chronią przed słońcem. Tu nie chodzi nikt w gaciach tak jak ja. Ja teraz idę w gaciach, bo przed chwilą byłem w wodzie i jestem cały mokry. Więc raczej mnie to nie spali. A jakieś chmurki wyszły, także na luzie czuję się bezpiecznie. Ale tak to dzisiaj też mam koszulkę z długim rękawem i tylko spodenki i tyle. No. Raczej ludzie się tutaj nie opalają, bo też większość ludzi chce zachować taki jaśniejszy kolor skóry, tak samo jak my jesteśmy biali i wolimy się poopalać, każdy dąży do jakiejś inności. I tak samo oni tutaj próbują zachować ten swój jasny kolor skóry, zresztą gadaliśmy już o tych białych Azjatach, to znaczy o Koreanach, że tutaj w ogóle jak pójdziemy tam dalej na tamtą plażę, to zobaczycie, że oni normalnie są ubrani od góry do dołu, nawet chodzą w skarpetkach, nie? Żeby gdzieś tam słońce ich nie złapało. Tu Marek akurat nagrywa Lizę. Tutaj jakieś karaoke mają. Te domki są do wzięcia za 1,5 koła do 20 osób, ale nam się tego nie opłaca brać, bo będziemy tutaj tylko kilka godzin. W sumie to Marek już polatał dronem i pewnie niedługo się będziemy zwijać, bo pogoda się trochę popsuła. Ale to nie ma tego złego. Zawsze się nie trzeba chować przed słońcem. O, widzicie, tutaj jest każdy poubierany. Jeden chłopak tu w shortach chodzi, a tak to każdy ma, czy pracuje, czy przyjechał się poopalać, znaczy pochillować na plaży, to i tak jest ubrany. Ludzie się na mnie patrzą. Co to za gość? Skąd on taki biały? Chociaż ja nie jestem bardzo biały. Trochę taki różowawy. Wczoraj jak byliśmy na tej wycieczce, to mnie lekko spiekło, bo gdzieś tam siedziałem na tej łódce i mi smażyło po plecach. Ale tak to ja też się staram chować przed słońcem. No to bez sensu. O, dobra, przejdziemy się tutaj jeszcze kawałek i zobaczycie tą prywatną plażę. No, widzicie, tutaj już jest dużo mniej ludzi. No i pani normalnie długie spodnie, długi rękaw. Tam widziałem taką jedną, to była ubrana, jeszcze miała taki worek na twarzy. Oni często tutaj w takich workach chodzą. Szczególnie jeśli ludzie na przykład pracują gdzieś na ulicy i im się kurzy bardzo. To mają nie to, że takie maski, ale po prostu mają worek na twarzy i tylko okulary. W ogóle ich nie widać. No tutaj już spokojniej. Trzeba wyczaić, ile tutaj można wynająć taki resort
i sobie tu może posilować. Nagram wam trochę mojej twarzy, bo dawno żeście mnie nie widzieli, także pozdrawiam, jestem Michalski. Bardzo dużo dzieci jest, w ogóle trzeba uważać pod nogi, żeby jakiegoś małego skraba nie zdeptać. Muszę patrzeć nie przez okulary, bo nawet nie widzę, czy tam jest, to się nagrywa, co jest w kadrze. Także czasami mi ta kamera gdzieś tam ucieka, bo mam wyłączone face tracking. Zauważyłem, że tak to w sumie działa lepiej manualnie. Ale no, jest tu naprawdę sztos. Jakby ktoś jeszcze nie nadążał, jesteśmy na wyspie Bohol. Są tu bezpośrednie loty. Nie, w sumie mają international, mają międzynarodowe lotnisko, także nie ma problemu. Ale tutaj nie sprawdzałem międzynarodowych. Sprawdzałem na ilo. I za 2 dni lecimy do Boracay. Tam jest taka w sumie bardzo mała wyspa, tylko z jedną plażą. Nic więcej na niej nie ma. Będziemy tam 3 dni. I później śmigamy do Bangkoku na prawie 10 dni. Bo stwierdziliśmy, że postraszyli nas, że tutaj nie ma za dobrego jedzenia, że to jest w sumie lipa i internet słaby, no to internet słaby, ale to sobie z tym radzimy w sumie dość dobrze, bo w każdym hotelu sprawdzaliśmy przed bukowaniem, jaki jest internet, także jest gitara. Ale tak to nie powiedziałbym, że można narzekać na jakiekolwiek jedzenie tutaj, bo naprawdę jedzenie jest sztos. Tak jak wczoraj byliśmy w tej tajskiej restauracji, może w porównaniu do Tajlandii to ceny są trochę większe, ale jedzenie 10 na 10. I tak za bardzo to nie zdarzyło nam się mieć jakichś przygód z tym jedzeniem, oprócz tej zupy Velnido, gdzie nas złapała. Zatruliśmy się po prostu tam na 3 dni. Było to dość ekstremalne, bo 2 dni srania i żygania w tym samym czasie z górnej i z dolnej dziury, ale daliśmy radę. Także nie było aż tak źle. Hi. No, widzicie, jak idziecie tutaj, to zaraz ci powiedzą hi, hey man, how are you? Skąd jesteś i tak dalej. Jeszcze jak widzą kamerę, to bardzo chętnie się witają. Co drugi ten domek to jest inna muzyka i każdy tu śpiewa, nie? Tu są nasze. Zobaczcie. Naganiacze od razu wiadomo. Tam są, widać. Pływają sobie, niech się relaksują. Ja się wysuszyłem, więc mogę się powoli ubierać. Marek to ma zawsze zabawę z tymi psami. No. Tam z tyłu za mną mega impreza. Mega impreza tam jest. W ogóle obczajcie tu. Tu jest BitGet. A tu OKX. Wiadomo, że to jacyś naganiacze tu siedzą. No i dobra, powoli się zawijamy, bo już się robi wieczór. Trzeba coś zjeść, odświeżyć się, trochę popracować. Tutaj życzymy miłej imprezy. Nie tu, tutaj. Tu naprawdę jest grubo. No, widziałem, że nawet ze 2 świnie tu mają, przywieźli sobie. Także my się zabijamy, trochę się odświeżyć, zdrzemnąć, iść do pralni, zjeść i popracować. Zanim dojdziemy do hotelu, to musimy chwilę przejść. Możecie sobie zobaczyć, jak tutaj ludzie mieszkają. Jedna taka chatka. No to jest dżungla generalnie, także warunki są jakie są.
Guty przy no wiezie ku mnie. Taka sama. I tu kawałek musimy przejść. I taka droga jest jaka jest. Tak jak widać. Jak ostatnio trochę padało, to jest mały challenge, żeby przez to przejść, ale nie ma tego złego. Tu jak jest ten znak White Houses, właśnie to my idziemy tam. Tutaj jest na przykład na wynajem 1500 batów za metr kwadratowy. Jest dlatego na wynajem, bo obcokrajowcy nie mogą za bardzo tutaj sobie niczego kupić. Jest tylko wynajem długoterminowy. No, podobnie zresztą jak w Tajlandii i w Kambodży. Chociaż tam są jakieś myki, żeby to przedłużyć, wydłużyć na wieczność. A zwykle to idzie tak, że wynajmuje się na 30 lat, później na kolejne 30 i później chyba kolejny okres jest na też 30. Jaki tu ruch dzisiaj. Ale są myki, które można poogarnąć. Póki co my jeszcze nie szukamy, aczkolwiek się rozglądamy, tak. Sprawdzamy jak to wygląda. Tutaj możecie sobie zobaczyć chatkę. Ludzie mieszkają. Mają jakieś... Co to są, ziemniaki? I tyle. Na szczęście dużo nie potrzeba. No siemanko brygada, Michu Michalski z tej strony. Jesteśmy teraz na wyspie Boracay, gdzie dojechaliśmy i dopłynęliśmy w sumie wczoraj, ponieważ cała ta podróż z tej wyspy, gdzie ostatnio byliśmy, jak ona się nazywa? Nieważne, zaraz wam tutaj wkleję gdzieś, ale... Bohol. Z Bohol generalnie potrzeba tutaj 12 godzin, żeby się dostać. Także no, była to męcząca podróż. Dojechaliśmy o 9 wieczorem, także tutaj za dużo nie zobaczyliśmy, była tylko ciemna plaża. Właśnie przed chwilą byliśmy się przejść, dopiero wyszedłem z pokoju o jakiejś 15, teraz jest godzina 17, ale mamy call. Także musimy to odbębnić i za niedługo idziemy zobaczyć sobie zachód słońca. Może Maro nakręci go z drona. Generalnie pokój wygląda tak. Ja jestem na 4. piętrze, moja ekipa jest na piętrze 2. Tutaj już mam mały burdelik swój, ale generalnie trzymam to w czystości. Pokój dla niepalących. I tam jest gdzieś plaża. Tam właśnie. Tutaj mamy basen, na którym jeszcze nie byliśmy, ale może za jutro albo za kilka dni uda nam się tutaj go odwiedzić. Generalnie basen jest raczej pusty, tylko z rana tu przychodzą jakieś dzieci się pobawić i taki trochę mamy rozwalony harmonogram, bo nie wiadomo czemu ja mam w ogóle śniadanie, także też muszę wstawać rano, ale to bardzo dobrze, bo mnie to motywuje. Później sobie robię lekki trening i walę dżemkę. Bo tak między 12 a którąś to nie jest warto wychodzić. Zresztą ja, tak jak widać, się ochraniam. Zwykle mam bardziej taki długi rękaw. I no to by było na tyle. Widzimy się już za chwilę. Już tak. Słuchajcie, to tutaj jest taki korytarz, który prowadzi prosto właśnie na plażę. Uuwi na. Kala ko ba mag-ano? Chyba przy zachodzie jest tutaj mocny ruch, chociaż moja ekipa stwierdziła, że lepiej jest kurwa spędzić ten zachód słońca w łóżku. Znajdziemy tylko fajną miejscówkę i nagramy tutaj jakiegoś timelapsa. O, fajnie, fajnie. Takie bardziej filipińskie.
kurczaki i tak dalej. Wymiana po 55 pesos dolar. 55 to w sumie jest tak dobrze. Czasami można spotkać na przykład po 48. To nie, my nie lubimy tak. My lubimy dużo. My lubimy więcej jak jest. To jest mnóstwo takich mniejszych uliczek i wszędzie gdzieś jakieś sklepiki, masaże, jedzonko. Telefon bambusowy. O, tu jakie wyczaje. Fajne. Mochi. Gelato. Tu już jest plaża. Tu już jest plaża, restauracje plażowe. Dość duży ruch, tak jak widać. Jest tutaj dość sporo tego, nie? Jakbyś tak turystycznie nie można raczej narzekać. Tak jak na przykład Vilo, to tam tak raczej słabo było. To my byliśmy największą atrakcją tam jako żabiali. Thank you, sir. A do takich naganiaczy, co ci tu chcą wcisnąć jakąś wycieczkę, to też mam specjalny tekst. Halo, Baltimore. Sige lang po. Salamat po. Tak się to właśnie robi. Tu koleżka sobie kręci, a tu mają taki o. Marecki mi się wbija w kadr. Sigi lang po. Nie dziękuję, spierdalaj. Coś w tym stylu. No, ale Grzecznie. grzecznie, tak bardzo grzecznie. A on odpowiada wtedy chyba salam po, coś takiego. Salamat. GPT już to wszystko mi sprawdzał. Uczyłem się trochę, ale nie pamiętam. A mnie to tutaj lokalnie uczą. Ty się już wszystkiego nauczyłeś, kurwa. Cały czas to gadasz, non stop. Michał non stop. No bo mi wciskają non stop jakieś koraliki i tak dalej. Ostatnio kupowałem, ale to Tutaj. brałem takie customowe, bo chciałem mieć do kompletu. No i ogólnie to jest tutaj taka imprezownia, bym powiedział. Jednak większość turystów to są Azjaci. I też mamy tutaj takich białych Azjatów, znaczy Koreańczyków, że chronią się przed słońcem. Problem w tym jest, że tutaj jest dość ciężko się dostać, ale jest dość tanio, jest naprawdę pięknie. No dzisiaj nie miałem okazji za bardzo wyjść, bo wyszedłem dopiero około 15, ale mam nadzieję, że w kolejne kilka dni to nadrobimy. Jest tutaj więcej plaży niż ta tylko na tym wybrzeżu. Jednak no ta wyspa jest taka raczej, wydaje mi się, że na skuterze można ją objechać w maksymalnie 1 godzinę. Są tu też takie bardziej exclusive hotele. Generalnie jest spoko. Tylko że moja ekipa jest trochę leniwa ostatnio, ale prędzej czy później to nadrobimy. Mi się też zdarzają dni lenia. Maro musiał coś tam popracować, chociaż wydaje mi się, że trochę ściemnia. Ściemnia na bank. Tutaj mają takie fajne tuk-tuki, elektryczne w ogóle, więc więc nie słychać jak one jeżdżą w ogóle. Trzeba się mocno rozglądać. Tu widać, że idzie jeden białas przed nami. No i grille na ulicach, generalnie dzieje się tutaj bardzo dużo. Dużo masaży, z tego bardzo sporo. Także bardzo ciekawe. Przejdźmy trochę szybciej. Tutaj też jest jakiś bardziej ekskluzywny Mandarin Bay. Spoko, naprawdę spoko wyspa. Jest tych wysp tutaj na Filipinach bardzo dużo. Jest naprawdę w czym wybierać, bo oni mają ponad 5000 wysp. Zresztą podobnie jak i na Filipinach. Ale tam, no te mniejsze wyspy nie są tak ogarnięte, wydaje mi się. Chociaż tutaj też jest bardziej taka dżungla.
Zresztą to mogliście zauważyć już wcześniej. I tutaj o, masaże. Thank you, thank you. Masaż, sir. Chociaż jakbyśmy byli w Tajlandii, to już by cię łapały za rękę, już by cię tam wciągały. Tutaj nie jest aż tak nachalnie to zrobione. Ale też są takie masaże, gdzie widziałem, że pracują tylko ladyboye. Że trzeba uważać, ale jak już byłeś kilka razy w Azji, to już wiesz, po czym to wszystko poznać, już wiesz, o co tam chodzi.